Cześć, tu Borg, Retrogralnia z nową porcją newsów ze świata retro. Muszę powiedzieć, że tym razem wydarzyło się naprawdę dużo. Dwoma głównymi tematami dzisiejszego odcinka będzie zapowiedź Atari 7800 Plus i nowej konsoli, a raczej komputera od Retro Games Ltd. Widzicie go na miniaturce, więc nie będę przed wami ukrywał, to ZX Spectrum. O tych dwóch rzeczach powiem ciut więcej niż zwykle, ale mamy też inne krótsze newsy. To co? Zaczynamy! Cursed Castle to nowa gra na ZX Spectrum, która jest kontynuacją oryginalnej gry pod tym samym tytułem. Gra została stworzona przez zespoły PC No Games i Pat Morita Team. W tej nowej odsłonie gracze ponownie wcielają się w rolę bohatera, który musi przemierzać różnorodne poziomy pełne pułapek i wrogów, aby uratować księżniczkę uwięzioną w tytułowym przeklętym zamku. Gra oferuje klasyczną rozgrywkę platformową, która nawiązuje do stylu retro z charakterystyczną dla ZX Spectrum grafiką i dźwiękiem. Twórcy postawili też na poprawę mechaniki gry oraz wprowadzenie nowych wyzwań, co ma na celu przyciągnięcie zarówno fanów oryginału, jak i nowych graczy. Gra dostępna jest do pobrania za darmo, co czyni ją atrakcyjną propozycją dla miłośników gier retro. Star Runner to nowa gra akcji z elementami logicznymi stworzona przez fanów Segi Master System. Gra została zaprojektowana przez dwóch twórców, którzy inspirowali się klasycznymi grami z lat 80. i 90. Celem gry jest przemierzanie kosmicznych poziomów i rozwiązywanie zagadek, unikanie przeszkód, co wymaga zręczności i strategicznego myślenia. Gra została stworzona w ramach Game Maker's Toolkit Jam 2024, co oznacza, że powstała w krótkim czasie, ale z dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Star Runner jest dostępna na platformie itch.io, gdzie gracze mogą ją pobrać i wypróbować. Gra zdobyła pozytywne opinie za swoją retro estetykę i wciągającą rozgrywkę, która przypomina klasyczne tytuły z epoki Segi Master System. Geo Retroid ogłosił nową konsolę przynośną o nazwie Retroid Pocket Mini. Urządzenie to wyróżnia się kompaktowymi wymiarami oraz ekranem o proporcjach 4:3, co nawiązuje do klasycznych konsol z lat 90. Retroid jest zaprojektowany z myślą o miłośnikach retro gier, oferując wsparcie dla szerokiej gamy emulatorów, co pozwala na odtwarzanie gier z różnych platform. Konsola jest wyposażona w nowoczesne komponenty, które zapewniają płynne działanie gier, a także posiada wbudowane funkcje umożliwiające dostosowanie ustawień grafiki i sterowania. Dodatkowo urządzenie ma estetyczny design inspirowany klasycznymi konsolami, co z pewnością przyciągnie uwagę kolekcjonerów. Retroid Pocket Mini jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych, co pozwala użytkownikowi na wybór wersji najbardziej odpowiadającej jego preferencjom. Nowa konsola od Go Retroid stanowi interesującą propozycję dla fanów retro gier, tylko trzeba się zastanowić, czy na tak nasyconym rynku przenośnymi konsolami znajdzie się jeszcze dla niej miejsce. Atari we współpracy z firmą PlayOn ogłosiło wprowadzenie na rynek nowej wersji konsoli Atari 7800, znanej jako 7800 Plus. Ta odświeżona konsola obsługuje zarówno kartridże z grami na Atari 2600, jak i 7800, a także umożliwia podłączenie do dowolnego telewizora z wejściem HDMI, oferując możliwość wyświetlania w formacie szerokoekranowym lub 4:3. W zestawie z konsolą znajduje się bezprzewodowy gamepad CX78 Plus, który z odtworzeniem klasycznego kontrolera CX78 oraz gra Bentley Bears Crystal Quest na kartridżu i kabel do ładowania konsoli USB-C. Wraz z premierą Atari 7800 Plus firma ogłosiła również nowe gry na Atari 2600 i 7800, które będą dostępne w cenie 30 €. Wśród nowych tytułów znajdą się gry takie jak Asteroid Deluxe, Bounty Bob Strike Back, Berserk, Frenzy i wiele innych. Konsola Atari 7800 Plus kosztuje w tym momencie 120 € i jest dostępna w przedsprzedaży na stronie Atari. Dodatkowo dostępny jest Mega Bundle zawierający dodatkowy zestaw paddle CX30+, joystick CX40+, oraz dwa kable przedłużające DB9. Pozwolicie, że zatrzymam się dłużej przy tej nowości. Gdy pierwszy raz o niej usłyszałem, pomyślałem sobie, po co sprzedawać drugi raz to samo, czyli konsolę na kartridże Atari 2600 i 7800, tylko ze zmienioną obudową. To był dla mnie taki skok na kasę, co nie? Potem przyjrzałem się mocniej tej propozycji Atari. Sama konsola to prawie dokładnie to samo co Atari 2600 Plus, tylko w innej obudowie i z nowszym softem. Softem, który to jednak będzie również dostępny dla starszej konsoli.
Jedyną fizyczną różnicą ma być lepszy port kartridża, fizycznie lepszy, chociaż funkcjonalnie taki sam, i nowe chipy do obsługi zrzucania pamięci z kartridżów i do obsługi kontrolerów. No i oczywiście obudowa. Co ciekawe, w momencie premiery 7800 Plus pojawi się w sprzedaży również nowa wersja 2600 Plus, również wyposażona w te zmiany, czyli nowy soft, nowy port, nowe chipy. Czy będą one miały jakieś realne przełożenie na jej działanie, czy będzie można na nowszych konsolach odpalić coś, co na starszych nie ruszy? Podobnież nie. Cała platforma Atari Plus ma być ze sobą zgodna. Jeśli chcecie spróbować tego nowszego softu, możecie go zresztą w tej chwili pobrać z forum Atari Age, choć niestety update konsoli Atari 2600 Plus nie jest trywialny. Wręcz mam wrażenie, że jest on tak nietrywialny, że właśnie jednym z powodów wypuszczenia nowej wersji z nowym softem jest fakt, że 95% właścicieli konsol nigdy tego softu sama sobie nie zaktualizuje. Ważne jednak jest to, że takie rzeczy jak nowe gry, nowe kontrolery będą działać także ze starszą wersją konsoli. Szczególnie fajny wydaje się być tutaj bezprzewodowy kontroler CX78 Plus, który będzie wyposażony w dongiel DB9 do podłączenia z dowolną retro konsolą, a także i pewnie komputerami 8-bitowymi, ale będzie także posiadać adapter USB, co spowoduje, że będziemy mogli go używać również także z PC-tami. Na rynku pojawić ma się także podobnie bezprzewodowa wersja klasycznego Joya CX40 Plus. Te fakty. Nowa konsola, nowa wersja starej konsoli, dwa nowe bezprzewodowe kontrolery, prawie tuzin zapowiedzianych gier kartridżowych. Doszedłem do wniosku, że to doskonała informacja. Musicie sobie uświadomić, jakim wyjątkiem w dzisiejszym retro świecie wydaje się być Atari. Nie sprzedaje ono tylko mini konsol i kompatybilnych z nimi gier i akcesoriów, jak na przykład Evercade, ale konsole i gry oraz akcesoria zgodne z ich odpowiednikami z lat 80. Do niedawna mówiono, że Atari 2600 to jedyna konsola produkowana 3 dekady, w latach 70., 80. i 90. W tym momencie możemy chyba jednak przyznać, że jest to jedyna konsola retro, która nie jest tak do końca retro, bo nadal jest oficjalnie produkowana wraz z grami i akcesoriami. Dziwne mamy czasy, co nie? Evercade ogłosiło kolejne opóźnienie w premierze swojej nowej konsoli przenośnej Evercade XR, która teraz ma zostać wydana w listopadzie 2024 roku. Początkowo planowano jej debiut na lipiec, następnie przesunięto ją na sierpień, jednak wykrycie poważnego problemu z komponentem produkcyjnym zmusiło firmę do dalszego przesunięcia terminu. Podczas końcowych testów jakościowych odkryto, że 20% jednostek posiadało nieregularne usterki, co skłoniło Evercade do wstrzymania produkcji i przeprowadzania szczegółowego dochodzenia. CEO Evercade wyraził ubolewanie z powodu opóźnienia, podkreślając, że firma nie chce ryzykować wprowadzenia wadliwego produktu na rynek. Opóźnienie to również wpłynie na premierę uchwytu Evercade Tate Grip, ale nie dotyczy konsoli stacjonarnej Evercade Versus R, Tomb Raidera Collection 1 czy Talmus Collection 1, które już są wysyłane do partnerów detalicznych. Firma pracuje nad rozwiązaniem problemu i zapewnia, że nowa data premiery jest realistyczna i ostateczna. The Atari 400 Mini, czyli projekt Retro Games i Atari, otrzymało nową aktualizację, która dodaje kolejny klasyczny tytuł do tej mini konsoli. Aktualizacja wprowadza grę Star Riders, która była jednym z najbardziej znanych tytułów na oryginalną konsolę, czy raczej komputer, Atari 400. Gra jest uznawana za pionierską w gatunku symulacji kosmicznych i była bardzo popularna w latach 80. Dodanie Star Riders do Atari 400 Mini jest częścią szerszej aktualizacji oprogramowania, która ma na celu poprawę doświadczenia użytkownika i zwiększenie atrakcyjności konsoli dla nowych fanów gier retro. Oprócz nowej gry, aktualizacja zawiera również poprawki błędów oraz optymalizacje, które mają na celu poprawienie wydajności systemu. Fani Basica i oprogramowania użytkowego ucieszą się z podmapowania brakujących klawiszy Atari pod klawiaturę USB i poprawienia działania kursorów. Użytkownicy mogą zaktualizować swoje urządzenie, korzystając z instrukcji dostępnych na stronie wsparcia producenta. Dzięki tej aktualizacji Atari 400 Mini staje się jeszcze bardziej atrakcyjne dla miłośników klasycznych gier wideo. Na brak tych kilku klawiszy i złe działanie kursorów fani Atari naprawdę bardzo narzekali. Klasyczna gra Boulder Dash, znana z platform Atari i Commodore, obchodzi w tym roku swoje 400-lecie. Z tej okazji BBG Entertainment we współpracy z oryginalnymi twórcami przygotowuje specjalną wersję jubileuszową.
Wersja ta nie jest jedynie prostym remasterem, zawiera bowiem aż 180 nowych poziomów, obejmujących wszystkie światy z gier Boulder Dash 1, 2 i 3. Dodatkowo 5 nowych światów zostało stworzonych specjalnie na tą okazję, a jeden z nich zaprojektował współtwórca oryginału Peter Lipa. Gra otrzymała nowoczesną oprawę graficzną, która budzi mieszane uczucia wśród fanów, jednak nie została jeszcze zaprezentowana w działaniu. Mimo braku oficjalnego ogłoszenia, Boulder Dash Anniversary ma już swoją stronę na Steamie, a więcej informacji ma zostać ujawnionych już wkrótce. Warto wspomnieć, że poprzednia wersja Boulder Dasha na 30-lecie gry była dostępna na Nintendo Switch od 2020 roku, jednak był to jedynie port gry mobilnej, co nie spotkało się z entuzjazmem wśród graczy. Teraz ma być inaczej. Wracając jeszcze do firmy Retro Games, kilka dni temu przedstawiła ona zaktualizowany harmonogram z planem swoich premier na najbliższy czas. Po pierwsze, możemy zauważyć, że premiera pełnowymiarowej Amigi została przesunięta z końcówki tego roku na początek roku przyszłego, ale za to mamy jeszcze w tym roku otrzymać tajemniczy nowy pełnowymiarowy komputer. To znaczy miał być on tajemniczy, gdyby nie fakt, że można go już na przykład zamawiać w polskich sklepach, na przykład w Euro AGD. I jest nim nic innego jak maszyna ZX Spectrum. I podczas gdy wczoraj na Facebooku Retro Games Ltd pojawił się teaser z ekranem Basica ze Spectruma, to na stronie zakupowej możemy go już dokładnie obejrzeć. Będzie to pełnowymiarowy ZX Spectrum z działającą gumową klawiaturą, pozwalający na emulację modeli ZX48K i ZX128K, wyposażony w 4 porty USB, port zasilania USB-C oraz wyjście HDMI 720p. Wraz z komputerem otrzymamy 48 budowanych gier, listę widzicie właśnie na ekranie. Znajdziemy tam m.in. platformówkę Maniac Miner, tekstówkę The Hobbit, platformówkę Saboteur, przygodówki The Great Escape i Head Over Heels, bijatykę Target Renegade, a także na przykład grę współczesną Alien Girl. Do zestawu nie będzie dołączony żaden pad czy joystick, co w sumie nie dziwi, bo nie było to pierwotne akcesorium z tego komputera. I chyba w związku z tym komputer będzie dostępny w dość atrakcyjnej cenie, w Polsce cenie 430 zł. Premiera planowana jest już na 22 listopada. Muszę powiedzieć, że decyzja o przesunięciu Amigi na przyszły rok i wstawienie w sezon prezentowy Spectruma troszkę mnie na początku zdziwiła, ale być może przyczyną tego jest fakt, że w końcu Retro Games to firma angielska, a ZX był i nadal jest komputerem kultowym w Wielkiej Brytanii. I nie tylko. Wiem, że może to być dla niektórych szok, ale komputer ten sprzedał się w podobnej ilości jak generalnie Amiga, więc biznesowo jest to chyba decyzja zupełnie zrozumiała, biorąc też pod uwagę, że jest to konsola prostsza i tańsza w produkcji od pełnowymiarowej Amigi z prawdziwą, a nie gumową klawiaturą i wymagająca dołączenia pada i myszki. Zresztą z taką ilością portów USB będziemy mogli tam podłączyć pewnie dowolny istniejący już produkt Retro Games, czy pad, czy joystick, czy też dowolny pad firmy trzeciej. Może być też tak, że firma Retro Games dogadała się z Atari w sprawie nieładowania Atari 7800 Plus i Amigi Maxi w jeden slot czasowy. W końcu tak naprawdę Atari Plus robi fizycznie firma Retro Games, choć moralnie pracują nad nią atarowcy. Inna sprawa, że choć takich spektrusiów w stylu mini nie ma na rynku za wiele, choć jakieś tam już się nam zdarzyły, to rynek klonów, replik, emulatorów sprzętowych czy programowych ZX Spectrum jest chyba najbardziej aktywnym rynkiem w retro świecie. Ja sam mam w domu ZX Spectrum Omni, Neo, czyli Sisypha, zasilany Pico komputer w obudowie od Spectrusia, S-Spectrum i pewnie coś tam jeszcze, plus oryginalne sprzęty. Nie możemy też zapominać o ZX Next i N-Go. Choć sukces tak wielu produktów i fakt, że sprzedają się one doskonale, może oznaczać, że po prostu retrofani wciągną dowolną ilość spektrusiów do swoich domów. Szczególnie, że ten prawdopodobnie, czy raczej na pewno, będzie miał jeden wielki plus: super łatwą do ogarnięcia obsługę. Szczerze, wydaje mi się, że z taką ceną to może on na rynku klonów ZX naprawdę namieszać. Jak będzie? Zobaczymy. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam do zakupu gier z moim reflinkiem na Instant Gaming w dobrych cenach. Widzimy się już niedługo. Pozdrawiam, Borg Retrogalnia.